Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź lewą, kupuj na Enewie. Dzień dobry, shalom, a ja witam serdecznie, żbiczki moje w Crusader Kings 3, tak, wiem, niedawno dopiero co skończyliśmy serię roleplayową, fabułkową Dynastii Szczebrzeszyn w polskiej walce o tron w CK3, ledwo co się zakończyła seria, no ale wiecie, że wyszedł DLC i dlatego my wcześniej kończyliśmy jedną serię, a teraz zaczniemy drugą, tylko żeby było troszeczkę urozmaicenia, poza tym, że gramy na nowym DLC-ku, stepujących Hanów, hord środkowo tych azjatycko-wschodnich, na nich się skupia DLC. Zrobimy sobie wyjątkowo nie serię roleplayową, bo do tej pory wszystkie serie z CK3 były roleplayowe, fabułkowe, gdzie tam tworzyliśmy historię, a nie płaciliśmy. Tylko żeby po pierwsze dla odróżnienia, żeby było troszeczkę inaczej, a po drugie, żeby bardziej przetestować tego DLC-a pod kątem mechanik. Zagramy taki normalny gameplay, bez tam fabułki, znaczy fabułka też będzie, ale będziemy się bardziej skupiać na mechanikach i tworzeniu wielkiego napisu większej, potężniejszej dynastii niż nad nad pracowaniem samej historii. Mam nadzieję, że wszystko jasne, także zapraszam bardzo serdecznie. Wy widzicie, a my sobie, co byliście na streamach naszych na Twitchu, to już wiecie, że my troszeczkę tego DLC-ka pograliśmy. Jak chcecie nadrobić powtórki, to zapraszam na kanał Znajomy Chomiczana, gdzie są powtórki, zapisy streamów i ostatnie też z CK3. Generalnie ten DLC-k to jest chyba jeden z lepszych DLC-ków, poważnie. Tak patrząc, znaczy są DLC-ki typu gdzieś tam zmagania iberyjskie, które dodaje content dla Iberii, a są typu Royal Court, który dodaje bardziej mechaniki ogólnie, ale ten DLC jakoś tak największy powiew świeżości dodał. O, największy powiew świeżości, może też dlatego, że unikalny region, unikalny gameplay frakcyjny. I do tej naszej gameplayu typowo już nie fabułkowego, a bardziej taki imperialistyczny, leciutko spocony, myślę, że Temujin będzie idealny. Maszyna do podboju. Agresor imperialista, jakiego mało. Chłop stworzony, żeby siać spaczenie, totalen Krieg i powiększać mongolski napis na stepujących hordach. Myślę, że będzie idealny, przy okazji tam jest troszeczkę fabułki Temujinowej. Najpóźniejszy start 1178. Najwyższy wódz Temujin. Zaczynamy dosłownie na skraju mapy. Na jesień chyba ma być poszerzone o Chiny, z tego co kojarzę. CK3. Póki co mamy kraj tutaj powiedzmy na wysokości powiedzmy połowy Syberii, coś takiego plus minus. I nasza historia Temujina zaczyna się w 1178. 16-letni wataszka, pomniejszy. A za niedługo być może wielki Han Hanów stepujących stepów, no chyba że trafi się przypadkowe przeziębionko, które zmoże naszego agresora w światów. Tak, może być. Niezbadane są wyroki, drony paradyżu, pamiętam, krążą nad Zającem, zsyłają negatywne eventy. Troszeczkę może sobie będziemy opowiadać na bieżąco o samych mechanikach, jakie wprowadza ten DLC przy okazji, bo sporo wprowadza właśnie dla tych stepujących hord, dlatego jest tak unikalnym DLC-kiem. Bo faktycznie dużo zawartości, dużo kontentu i unikalnej mechaniki. Widzicie dosłownie na skraju mapy, dosłownie, że wychodzimy poza ramkę praktycznie. To jest nasz przyszły Chingis Khan, Temujin 16-letni, jak spojrzymy na jego perki, to widać, że zaprojektowany do zniszczenia, podboju i siania totalen Kriegu. Najważniejsze, i co jest kolejnym z plusów tego DLC-ka, to jest soundtrack. Soundtrack to są te takie zwykle mongolskie gardłowe śpiewy i to jest tak klimatycznie, to jest tak dobry zrobiony soundtrack. Oj, piękne, podoba mi się, aż sobie w słuchawku podgłośnie. Będziemy troszeczkę mieli głośniej na odcinkach, żebyście mogli poczuć potęgę potężnego Temujina. Dobra, poza muzyką DLC dodaje oczywiście mechaniki stepujących stepów. Zaczniemy może od tego, że nie mamy miasteczek, a mamy coś jak Bizancjum miało, że buduje te swoje posiadłości. Tak samo jako frakcja, która nie posiada miast, ale jest koczowniczym ludem. Siedzi sobie, no nie rozbudowujemy prowincji, jakbyśmy byli rządem plemiennym czy feudalnym. Natomiast budujemy sobie jurtę, ale spokojnie, bo tutaj to nie jest tylko tych kilka kafelek, bo potem te kafelki tu się upgrade'uje i potem to się jeszcze upgrade'uje i tutaj tych upgrade'ów dodatkowych pojedynczych jest chyba 4 czy 3 w zależności. Więc tych kafelków do budowy, jak to Zając lubi kafelkowo określać, jest całkiem sporo, dużo rzeczy można pobudować. Kolejnym rzeczą jest to, że mamy, ja trochę kamerkiem zasłania, może na początek jak omawiamy kamerek ponikniemy. Mamy mechanikę jako stepów takich
jeżeli chodzi o klimat środowiska, bo stepy powiedzmy zaczynają się tam od ukraińskich równin, aż tutaj po Mongolię. Mamy podział na 3 stepy, są pory roku, klimaty, które wpływają na głównie żyzność, płodność domeny. Nie wiem czemu to jest płodność, po naszemu powinna być żyzność, tutaj według mnie trochę minusy, jeżeli chodzi o to spolszczenie w tym przypadku. Żyzność, która wpływa na to, jak urodzajna jest ziemia, jak wyżywia nasze hordy. Ważna mechanika, która decyduje o tym, czy jesteśmy hordą bardziej migrującą, bo mamy mechanikę migracji, możemy sobie migrować, tylko to ma swoje konsekwencje, ale też bonusy, bo na przykład możemy migrować do bardziej żyznych prowincji, ale gdzie przez to musimy porzucić nasze obecne posiadłości. Albo możemy próbować być w miarę osiadłą hordą, ale musimy dużo inwestować, żeby ta żyzność gdzieś lokalnie była budowana. Bardzo ciekawy patent z tą żyznością jest to, że można robić prowincję, wyzwalać pod pastuszków. I tu jest sobie pastuszek. On jest niby naszym wasalem. On nic nie robi, poza tym, że jego owce chodzą i srnią na ziemię, ją użyźniają. I on boostuje żyzność. Tu nic nie możemy z tym robić i tu to jest jego prywatna prowincja, on chodzi i on to sobie boostuje. I potem jak już mamy podbitą żyzność przez pastuszka, możemy odzyskać tą prowincję kosztem nam drobnej ilości prestiżu. Także to też jest ciekawe, fajne, podoba mi się. Ciekawa sprawa. Bo w ogóle taki śmieszek na streamie pierwsze co wpadło, że jak zwykle mamy władcę jego małżonkę, tak jest pastuszek i jego... Badumc, mało śmieszny żarcik. Tak. Kolejna z ważnych mechanik to jest unikalny system dla stepujących hord odnośnie poziomu władzy, prawa sukcesji. Jest Kurultaj unikalny, z którym wiążą się też wybory. To jest troszeczkę podobne jak ma system feudalny i sobie plemienny, ten autorytet koronny. Tutaj jest troszeczkę podobnie, ale inaczej to zrobione, bo płacimy za pomocą koni. Uwaga, konie są, a właściwie to nie są konie, tylko wszystkie kozy, owce i tak dalej, zwierzyna chodna. To jest waluta, którą wykorzystujemy do armii, do handlu, do łapówek, do upgrade'u kraju. Można je kraść, szpiegów wysyłać. Potężny Temujin może zostać specjalistą od kradzieży koni sąsiednich hord. Śmieszne to jest. Mamy sukcesję, która polega na Kurultaju. Tu pewnie zaraz wyświetlą się najważniejsi możni, którzy będą decydować, czy sukcesja jest stabilna, niestabilna. Jeżeli jest niestabilna, to mamy debuffy. Możemy zapewniać na wiele możliwości o posłuszeństwie poszczególnych osób. O, widzicie, tutaj mamy posłuszeństwo, ale jak pewnie byśmy sobie znaleźli... O, nasza na przykład mamusia Temujina no nie jest posłuszna, no nie za bardzo. Nie za bardzo, mamusia Temujina nie przepada za nią, za swoim synkiem. Ciekawe dlaczego. Ona widzi w nim imperialistę, spaczonego, wataszkę. Unikalne decyzje, dużo jest decyzji, jeszcze w większości miałem okazji korzystać. Jedną decyzję mieliśmy okazję testować, mianowicie, że można podbijać sobie hordy, można robić sieć trybutariuszy i boostować dochód z tych trybutariuszy i można dyplomatycznie próbować konfederować hordę, także są generalnie 3 typy grania tymi hordami, jeżeli chcemy tam gdzieś więcej podbijać, mieć większych wpływów, czyli zwykły podbój, trybutariusze i konfederacje. Obie 3 ścieżki mają fajne mechaniki. Podoba mi się to, że jak gramy pod trybutariuszy, którzy nam płacą w szeklach i koniach, możemy na przykład trybutariuszy robić ze wszystkiego praktycznie. Jak testowaliśmy sobie pitchingów na streamie, to na start zrobiliśmy od razu trybutariuszy z większości Rusi. Oczywiście trzeba było konikami tam postepować. To na przykład w jurcie są budynki, które ci zwiększają, że więcej trybutu ciągniesz. Ten trybut działa troszeczkę jak kontrakt wasalny, tam możesz zmieniać te kontrakty wasalne, także dużo opcji, dużo mechaniczek. Oczywiście unikalne pułki zbrojne, tego jeszcze będzie więcej. Ciężkozbrojni, konni, łucznicy i tak dalej. Są też lokalne. Onagery są przydatne, ale w naszym przypadku... W ogóle śmieszne są nosiciele pochodni, bo to robi za jednostkę oblężniczą, żeby tymi pochodniami rzucać w jurty oponentów. No, bo tu oblężenia troszeczkę na tych stepach są irytujące, to jest lekki minus. Że niby jesteśmy stepującymi hordami, a mimo wszystko te miasta, zamki trzeba, te jurty, te obozowiska trzeba oblegać i te oblężenia trwają. Kiedy zamiast biegać po tych stepach, to się oblegamy, co jest troszeczkę dziwne. Ale myślę, że porządny stack tych nosicieli pochodni rozwiązuje klimat i te jurty będą płonąć z uśmiechem na twarzy. Unikalne aktywności. Ucztę widziałem, że mają specjalną, którą można w jakimś tam terminie robić. Polowania specjalne, specjalnie dla stepujących hord.
które można klikać. Oczywiście kultura, w naszym przypadku mongolska, no ale to po prostu zależy od kultury. Tak samo religia tengrystyczna. Nasze miejsca święte są w Karakorum blisko. My nie kontrolujemy, Tengryzm nie kontroluje żadnego świętego miejsca, więc Temujin będzie musiał to naprawić. W ogóle ciekawostka, mamy bardzo blisko Nestorian, czyli tych azjatyckich chrześcijan swego czasu, więc ciekawa opcja do gameplayu na przyszłość. Dziedzictwo koczownicze, nie wiem czy było wcześniej jak grałeś hordą, ale też jest nowe, można jeszcze mocniejszych koczowników robić i to chyba tyle tak na szybko z najważniejszych rzeczy zmian. Jakbyśmy mieli dwór monarszy, też jest specjalny dwór monarszy dla stepujących hord, także no zupełnie unikalna frakcja i przyjemnie się gra. My tu zagramy taką hordą pod jednoczenie, ale jak testowaliśmy sobie pieczęgów na wcześniejszej dacie, tu jest potężny Hanaten pieczęgów, to śmiesznie gra się pieczęgami, gdzie sobie chodzisz, plądrujesz te państwa feudalne stepującą hordą, robisz trybuty, więc na różne sposoby naprawdę wiele opcji można poklikać. Nie wiem jeszcze jak wygląda z tworzeniem własnego władcy albo jakiś władca bez ziemi stepującej hordy. Też może być ciekawy gameplay. Ale dzisiaj Temujin. Troszeczkę przegadany wstęp, ale dosłownie w kilku minutach streściłem nam najważniejsze rzeczy do DLC-ka. I mi się dobrze gra. Nawet bez fabułki roleplayowej. Do serii roleplayowych jeszcze wrócimy w przyszłości. A teraz musimy zacząć ogarniać burdel. Burdel jaki mamy w kraju, trzeba te wszystkie najważniejsze początkowe rzeczy poklikać. A zapomniałbym, interakcje jako stepujący Han, mamy mnóstwo nowych tych interakcji. Można przysiąc braterstwo krwi, tu mamy Jamukę, więc tego historycznego brata krwi Temujina, co w sumie fabułkowo możemy zrobić. Możemy wysyłać kunie w podarunkach, możemy kraść od jego kunie, tak, można kraść od swoich wasali, można zażądać tych kuni. Można żądać dworzanin, konkubin, a to w przypadku trybutariuszy, dobra, bo to jest nasi wasale. Ale tak, możemy od razu z wodza Jamuki zrobić brata krwi lorowo, historycznie Temujina. To jest coś na zasadzie mocniejszego sojusznika z bonusami dla obu władców i potem wszyscy potomkowie obu władców, tych Temujinów i w naszym przypadku Jamuki, też będą mieli lepsze relacje między sobą. Ale ten soundtrack mongolski oddaje. Wojowniczy brat krwi to już na start dostajemy bonusy do walki, waleczność, naturalny postrach, przewaga, zaakceptuje. Kosztuje 50 pobożności, więc bardzo niewiele. Ale od razu to co zrobimy z Jamuką, to ja bym go władował... Aha, on rozważa zostanie bratem krwi, to potem. Musimy ten Kurutaj tutaj ogarnąć. W sumie jest podwójnie Kurutaj, to jest trochę mylące, bo jest Kurutaj jako doradcy i potem Kurutaj, który... Znaczy ta sama nazwa, Kurutaj, ale już osobny dla tych, którzy decydują, kto zostanie następnym Hanem. I ten Kurutaj tutaj nie zawsze się pokrywa z Kurutajem tutaj, z tego co zauważyłem. No nasz Temujin nie może się specjalizować w niczym innym niż walka. Niczym innym niż walka, skupienie na strategii. Tutaj fajnie można, zauważyłem, łączyć to co już było, czyli na przykład taktykę parktów, zorganizowany marsz, walkę podjazdową. Do bonusów stepującej hordy lekkiej kawalerii. To się bardzo fajnie tutaj kombi i robisz naprawdę potężne staki swoich jednostek zawodowych. Kolejna rzecz, unikalni, troszeczkę pozmieniani, dodatkowi, wyjątkowi opcje, które można zatrudnić na swój dwór, które pasują na, pozdrawiam Nojanacza, stanowisko Nojana można obsadzić, którzy pasują do tego naszego stepującego formatu. Medyka potrzebujemy medyka. Medykiem zostanie nasz gwiaździarz, czyli szaman, szamanka, czarodziej. Tak. Ten Kurutaj też działa troszeczkę inaczej, bo nie mamy tak, że mamy stanowisko kanclerza, tylko mistrz szpiegów jest taki sam, ale nie mamy kanclerza, nie mamy marszałka, tylko mamy 4 wolne kafelki i wybieramy sobie z tej tutaj puli, kogo potrzebujemy. Mamy 8 opcji. Kto czym będzie się zajmował w Kurultaju, czy chcemy więcej jakichś tam dyplomatycznych. Po 2 widzę, że są, tak? Po 2 z dyplomacji, po 2 z zarządzania, po 2 z walki i po 2 z nauki. Tutaj oczywiście osobne bonusy pod to, co chcemy preferować, na czym chcemy się skupić. Dobra, myślę, że możemy odpauzować rozgrywkę. Na start krew z mojej krwi. Tak, mamy Jamukę. Jamuka się zgodził, bracia krwi. Jeszcze tylko smoka brakuje, a właściwie 3 latających i możemy płynąć do Westeros. Nie wiem, czy to wcześniej było, ale mamy historyczne określenia. Widziałem, że też bizantyjskie się trafiają. Anda, mongolskie określenie dla brata krwi, czyli Jamuka został Andą Temujina. Uczymy się mongolskiego.
Bracia Krwi i Totalen Kriegu. Od razu zrobiłem tych nosicieli pochodni, żeby szybciej oblężenia trwały. Ja bym Jamukę z Mistrza Szpiegów władował na naszego Wataszkę. Także ciebie wrzucimy do Kurultaju. Skupisz się na organizowaniu najazdów i potem w sumie na walkę cię zmienimy, a Mistrza Szpiegów znajdziemy już sobie bezpośrednio z naszego dworu jakiegoś lepszego. I chyba od razu zaczniemy... Spróbujemy wykraść od kogoś Od kogoś spróbujemy wykraść gromady, bo to trochę śmieszne i przegięte jest możliwość. Na przykład ty masz 1500 koni, ukradnij gromadę, dawaj większą część gromady, troszeczkę mniejsza szansa, ale i tak spora na kradzież. Wysyłamy do spisku i to jest normalny spisek, jakbyśmy dodawali. A że mamy potężnego Temujina o potężnych perkach, to bardzo łatwo nawet bez łapówek można ściągnąć ludzi do spisku i będziemy mieli darmowe gromady, a ta gromada jest ważna, mucio ważna. Tutaj jest jakiś problem, kogoś trzeba przekupić. 1, 2. No. Okej, zaproś do spisku, powinno wystarczyć. Gromada jest mucio ważna, wpływa na możliwość dawania łapówek, na wielkość naszych poborowych, ale też wpływa na to, że można podnosić autorytet i na przykład na 3. poziom potrzebujemy 10 000 koni, a maksymalny poziom to jest 75 000 koni, które musimy przepalić, aby podnieść autorytet naszego stepującego Hana. Jak widzicie, się zrobi od razu Kurultaj. 2 już popiera, 2 mamy przeciw, więc mamy niestabilną sukcesję. Przy takim rozłożeniu to już uszczerbek legitymacji. Legitymacja jest tutaj bardzo ważna. Jeżeli następny Han nie będzie miał tej legitymacji, no to mamy de facto rozpad Imperium. W sumie historycznie, lorowo. To jest ciekawie zrobione. Jeszcze tak długo nie grałem, żeby to był jakiś problem. Jeszcze tego nie testowałem, ale chyba to ma być na tej zasadzie, że Kurultaj nie będzie jednoznaczny. Tak w przypadku w sumie było Imperium Mongolskiego. No to oni zaczną się dzielić, rozpadać się między sobą. Także jest mucho importante, żeby zabezpieczyć sukcesję za życia władcy. Jamuka został bratem krwi, dzięki czemu Temujin ma haka i może mu legalnie zwiększyć kontrakt wasalny. Nice. Jesteśmy braćmi krwi, ale liczmy się jak Rzymianie. Haha, kolejny mało śmieszny żarcik. A, i nasz Temujin się zestresował. Dlaczego on się zestresował? Sprytny, walka, koczownik, łowca, strateg, pracowity, ambitny, mściwy. No cóż, jest jak jest. To jest też troszeczkę historii, bo gramy historyczny start mamy, czyli Temujina. I mamy troszeczkę eventów historii odnośnie tego i tu okazało się, że małżonka Temujina, niejaka Borte, została porwana przez sąsiedniego Hana, Jesuga, i w pewien sposób wykorzystana. To będzie troszeczkę problematyczne. I Temujin może dostać specjalne casus belli, wojna odwetowa na sąsiada, żeby się zemścić za porwanie swojej małżonki. No taki mamy klimat następujących hordach, XII wiek. Jest jak jest. Zyskano rywala i dzięki czemu możemy teraz wypowiedzieć pierwszą wojnę. Wojna odwetowa. Stepujące hordy mają też specjalne casus belli. Specjalne casus belli, czyli najeść królestwo i wtedy podbijają całe królestwo. Od razu możesz sobie podbić, ale jest to jednorazowe za życia władcy. Sobie ustrój plemienny ma coś podobnego, nie? Ale my lecimy na wojnę odwetową i zrobimy z niego pierwszego trybutariusza. Nie wiem, czy to jest opłacalne na start, żeby z takiej małej pipidówy robić trybuta. Nie lepiej byłoby to podbić, ale fabułka dla fabułki może być. Także wypowiemy pierwszą wojnę, wystawimy naszą stepującą hordę i ruszymy na wojnę. Temujin musi osobiście... 32. No, takie tam skromne 32 walki. No i faktycznie są konsekwencje tego. Nadeszła ta okropna chwila. Borte jest jak jest, dokonało się, postać brzemienna. Niestety Temujin jedzie ją pomścić. No i to jest trochę minus, rozumiesz, bo jesteśmy na stepach, oblegamy jakieś jurty otoczone nie wiadomo czym, po prostu stojące sobie w polu i musimy stać i to oblegać. Bo bitwy za Warscora możemy maksymalnie 50 nabić, plus minus, no chyba, że pojmiemy wrogiego przywódcę do klatka w czasie bitwy. Także... no to jest trochę minus, teraz dobrze byłoby z nim bitwę po prostu stoczyć. Pierwsza bitwa na naszych czasów, co prawda na wzgórzach, ale Temujin powinien sobie poradzić, rozgrzewkowa bitwa z oponentem. Zwycięstwo. Brakuje dalej Warscora. Co ciekawe, nie spodziewałem się. Ciekawa flaga. Bez żadnych skojarzeń. Ten Rzezimieszek, co porwał małżonkę Jesugę, wziął sojusz z Buriatami.
Także to jest kolejny przeciwnik. Na razie te hordy nie są potężne, tu jest po kilkuset na kilkuset oponentów. No i rodzi się córka, której rodowód można częściowo kwestionować. No niby Temujin jest kochanym tatusiem, powiedzmy, że na razie tak zostanie. Widzę, że odziedziczyła cechę, tą postać ładna. Nazwiemy ją Senyszyna. Będzie piękną imperatorówną. No chyba, że będzie kolejny syn, w sensie potomek jako syn, bo wtedy mężczyźni mają preferencje z tym podstawowym prawem. Jej, stolica wroga zdobyta, wymuś żądania. Uesuge został naszym trybutariuszem, a właściwie Temujinowym. Jest naszym Chingis Khan, przyszły Chingis Khan jest jego suzerenem. I możemy od razu podbić mu... A, to kosztuje 150 tego. To na razie nie, ale w razie czego będziemy mu podnosić trybuty na wyższy poziom. Chociaż docelowo nie wiem, czy będziemy chcieli robić te trybuty. Jak naszym celem jest podbój. I żeby seria nie przymulała, i żeby Imperium Mongolskie się rozszerzało, i żeby imperializm, chciwość Temujina zaspokoić. Wypowiemy kolejną wojnę, tym razem sąsiedniemu jakiemuś innemu plemieniu mongolskiemu. Przy okazji Temujin będzie się ćwiczył w walce jako naczelny dowódca. O, to jest ciekawe, że nasi trybutariusze, wasale, bardzo chętnie będą wpychać się na nasz dwór dworzan i konkubiny. I tu można... Jamuka, nasz brat krwi, nie? Chce nam wcisnąć jakiegoś Chagachika lwa, który jest całkiem sprawnym w walce, więc będzie dobrym rycerzem, chociaż my nie mamy rycerzy, zaakceptujemy go, przyjmiemy go na dwór. My mamy rycerzy, my mamy Bagturów. Bagturów mamy. No wiecie, no. Naszych mongolskich stepujących rycerzy mamy. O, mamy 20%, znaczy 20 tych pointów w ładowaniu spisku. Możemy spróbować ukraść kunię. Zobaczymy, czy nasz mistrz szpiegów, temudziński mistrz szpiegów, którym jest Botoczuni. Ej, nie obrażając, ale jak oni mają te swoje imiona dla nas troszeczkę abstrakcyjne i noszą czapki, to czasami mam problem tak kątem oka ogarnąć, czy to jest My Lady, czy chłop. Ale spoko, niech nasza mistrzyni szpiegów bierze się do działania. Kradzież gromady, sukces. Ukradła 156 koników. I to można non-stop farmić te konie, ale widzę, że już to znerfili. Jak w dniu premiery testowaliśmy, to tam te konie szły w chorych ilościach, w setkach, ale spoko. Oddaję ten soundtrack. Wyścig na oblężenia. Dobra, Wargol zdobyty, idziemy teraz wklepać oponentowi. W ogóle nasza stolica, nasza jurta początkowa jest w górach. Nie wiem, czy będziemy chcieli migrować. Ja bym spróbował chyba wykorzystać, że mamy w miarę... Kurde, strasznie szybko spada ta żyzność. Generalnie też powinniśmy spojrzeć, jaką mamy porę roku. My jesteśmy na wstepie wschodnim i mamy wieczne lato. No to póki co oddaję wieczne lato, ale jak przyjdzie pora jakaś ta sucha, albo przyjdzie zimowa, no to już wtedy jest dużo trudniej utrzymać tą żyzność i albo trzeba dużo inwestować w bonusy zwiększające, albo tymi pastuszkami się ratować, albo wymigrować. Toczymy bitwę. Nasz Temujin. Przychodzi Temujin, nie ma czego zbierać. Jeszcze go w klatku żeśmy zamknęli. Wymuś żądania. Przejmujemy Stejciora. Dzięki czemu mamy 3/3 domenę. W sumie przejęliśmy to bezpośrednio dla siebie. Rozwiąż wszystko. Ale my mamy zdobycz, rozumiesz? Tutaj podwieszona, co prawda w klatku, ale jest My Lady, która ma perka krzepka. I to jest coś, co byśmy chcieli w naszej dynastii nadczłerków mongolskich. My Lady. Weź ją jako konkubinę, ale może najpierw ją zdejmij z tego haka podwieszonego, bo to mogłoby być... No wiecie, no już specjalnej kategorii na pewnych stronach. Weź ją jako My Lady. Ona nie za bardzo się lubi, ale ta postać krzepka by się przydała. A żeby seria nie przymulała, myślę, że możemy machnąć kolejną wojnę. Kolejne state'y. No musimy jak najbardziej wykorzystywać Temujina, no i to, że jest giga czadem temudżyńskim. A, i my będziemy walczyć ze swoim trybutariuszem. Właśnie, ci trybutariusze prowadzą osobną politykę, mimo wszystko. I nawet jak ktoś zaatakuje trybuta, ty nie musisz go bronić. Możesz mu pomóc, jest opcja, żeby mu pomóc, ale nie musisz mu pomagać w wojnie. On ci będzie płacił, ale ty nie musisz go bronić, co jest ciekawe.
Dobra, wypowiedz wojnę, bo ja bym ten trybut zmienił i go potem w przyszłości mimo wszystko podbił. W sumie mogę przecież brać wasze niki z komentarzy, nie? Bo tyle osób z tej dynastii, znaczy serii roleplayowej Szczebrzeszyna się nie dostało do dynastii, no bo niestety była ograniczona liczba, no nie dało się. Także możemy brać teraz tych, którzy tam gdzieś się nie załapali. Także mamy kolejną spadkobierczynię. Znaczy nie ukrywam, że syn by się przydał, no. Nie słyszałem o Haganicy? Hanicy? Hanównie? Hanównie chyba. Z Wielkiej Hordy Mongolskiej, także przydałby się jakiś kolejny potężny wirażka, który by odziedziczył Pochanie. A, pojmaliśmy wrogiego szefa. W klatku siedzi 100% Warscora. No i takie wojny mi się podobają, seria nie przymula. 3 wojny w ciągu 5 minut. A serii roleplayowej to byśmy byli na 3. evencie dopiero. Mam was. Co ciekawe, ten trybutariusz nie wspomógł swojego sojusznika, wolał być naszym trybutariuszem dalej. Ciekawe dlaczego, potężny Temujin. Potężny. Nadamy Dżamuce kolejną prowincję, to trochę bezwartościową. Spróbujemy gdzieś tutaj potem stworzyć dla siebie unikalne księstwo i królestwo. Tutaj te północne możemy przekazywać. Szkoda, że Dżamuka kontroluje tą prowincję, bo to mielibyśmy pełnego state'a, powiedzmy, w randze księstw. Ale nie, chociaż my już jesteśmy księstwem, no ale wiecie, nie mamy tego pełnego naszego własnego state'ciora. Nie wiem, czy tyle dogramy, ale myślę, że możemy sobie lekko i hobbystycznie założyć cel tej naszej szybkiej kampanii, jakim będzie złupienie Polski, a może zrobienie z Polski trybuta. Tak, jakby to się udało za życia Temujina, to byłbym mega zdziwiony, patrząc ile jeszcze ścieżek do podbojów przed nami. A na zakończenie dzisiejszego wprowadzającego odcinka machniemy sobie składy prosa na wyższy poziom, które podniosą nam limity gromady, czyli tych kuniów, więcej kontrybucji od wasali kuniów, a przede wszystkim podniesie przyrost płodności hrabstwa, dzięki czemu zmniejszy zużycie tej płodności i nie będziemy może musieli migrować. Także ulep do kolejnego poziomu. Tu potem będziemy mogli, o już widzę, 2 kafelki są na sam upgrade składu prosa. Unikalny, ale to wszystko w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wprowadzający wam się podobał. Kłaniam się niziutko do następnego. Cześć, cześć!